Dobra, udało się dotrzeć do Bydgoszczy. Pozałatwialiśmy wszystkie sprawy, które mieliśmy. Godzinka minęła. No i mamy czas dla siebie. Możemy sobie coś po prostu teraz zjeść. Polecamy. Jest tutaj taka ulica Jatki. Także to sobie tam coś tam sobie wybierzemy, coś sobie zjemy. Może z tego coś nagram. Cześć. Małe wyjaśnienie. Ten odcinek jest odcinkiem bonusowym z ekstra materiałem, który obiecałem na poprzednim filmie. Mój poprzedni odcinek dotyczy tras spacerowych w Bydgoszczy i ogólnie co można zobaczyć w Bydgoszczy w ciągu 1-2 dni. W tym odcinku pokażę jeszcze co zjedliśmy, gdzie byliśmy, gdzie nam się najbardziej podobało i takie dodatkowe ekstra materiały, które już nie mogły się zmieścić na poprzednim odcinku. Dobra, jest takie miejsce Shrimp Bistro na Jatkach i zobaczymy, zjemy sobie po zupie tajskiej i krewetki w tempurze. Dobra, zaczęliśmy od lemoniatki cytrynowej. Dobra, ale trochę to słodka. Zaczynamy od zupy tajskiej. Dostaliśmy też pałeczki, żeby się przy okazji uczyć przed wyjazdem do Chin. No zobaczymy. Dostaliśmy tutaj kubeczek na ogonki. Wygląda to wszystko bardzo pysznie. Dla mnie to była taka mikroporcja zupki. Na szczęście się zaraz uratujemy drugim daniem. Ale u Ciebie? Nie no, całkiem spore. Ale sobie nieźle radzisz z tymi pałeczkami. Ja je tylko trzymam. Nie za ostra ta zupa? A dla Ciebie? Nie. A ile masz krewetek? 4, jeszcze mam pół. Pół krewetki? Tak. Ale ja ugryzłam. 4. Ok, mi tutaj wszedł taki zestawik. 5 krewetek w tempurze, frytki kukurycka, masełko, bułeczki, a dla Olgi krewetki grillowane, bataty, bułeczka, masełko, kukurycka. Wszystko bardzo fajnie podane, pachnące. Zobaczymy jak smakuje. Teraz będzie próba smaku. Słuchajcie, tutaj dopowiem, bo nie nagrałem z restauracji filmu. Ogólnie jedzenie nam bardzo smakowało. Zupa była fajna, krewetki były smaczne, frytki były chrupiące. Wszystko było dobre. Cena może była trochę za duża, tutaj ją właśnie teraz Wam pokazuję. I ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni z tej restauracji. Od razu z ulicy Jatki wychodzimy na Stary Rynek. Jest to duży plac. Ostatnio się dowiedziałem fajnej ciekawostki, że właśnie dokładnie przez ten Stary Rynek przechodzi 18 południk Gości Geograficznej Wschodniej. Tutaj widać, prawdopodobnie na początku ja myślałem, że to jest odwodnienie, a ten długi pasek na Starym Rynku jest to lampka LED, która po prostu podświetlona wieczorem pokazuje ten 18 południk długości geograficznej wschodniej. To bardzo ciekawe, nie wiedziałem, dopiero montując ten film, przygotowując jakąś informację też na inne social media, znalazłem, że to jest właśnie ten 18 południk. To jest bardzo ciekawe. W gorący dzień, jak my akurat byliśmy, to było w lipcu, pod koniec lipca, to też fajnie, bo było wiele miejsc w Bydgoszczy z mgłą wodną. Można było się schłodzić. Na Starym Rynku też była ta mgła wodna, a tutaj na tle tej właśnie mgły widzicie ratusz w Bydgoszczy. Polecam też zobaczyć inne miejsca, które bliżej i dokładniej omawiam na tym moim poprzednim filmie dotyczącym Bydgoszczy. W opisie znajdziecie link do tego filmu. Nawet są podane przeze mnie dokładnie wygenerowane trasy w Google Maps, aby sobie wejść i nawet już na telefonie z nawigacją chodzić sobie fajnie po Bydgoszczy. I jeszcze skoczyliśmy na lody. Jeżeli bardzo się śpieszycie, no dobra, to powiem Wam tutaj. Koniecznie zwiedźcie Wyspę Młyńską. Są tam odnowione 2-3 lata temu oddane do użytku młyny Rotera. One jeszcze do lat 90. pełniły swoją funkcję jako młyny. Są umieszczone, zbudowane w takim strategicznym miejscu przy rzece Brda. To jest dopływ Wisły. I były tutaj spławiane, raz, że to był młyn działający, i były spławiane z całej tutaj centralnej Polski zboża do Gdańska, Gdyni. Piękne młyny, piękny budynek. Został w ogóle wybudowany jeszcze za czasów pruskich. No, a teraz po jedzonku
Trzeba trochę poleżeć, więc przyszliśmy na trawkę na Wyspę Młyńską. Stare, odnowione młyny. Bardzo fajne miejsce. Dużo trawy, tutaj ludzie sobie leżą. Teraz jest ciepło, jest połowa lipca i jest bardzo gorąco w mieście. Pięknie odrestaurowana elewacja tych młynów. Spędzimy tutaj, myślę, że 20 minut. Trochę chodzimy, jest tutaj cień. Później sprywatyzowany, dobudowany, rozbudowany Roter, ten tytułowy z nazwy Młynów Rotera, to był ówczesny pruski minister rolnictwa. Teraz jest tutaj miejsce, gdzie można odpocząć, gdzie można się odprężyć. Bardzo dużo zieleni. Cały ten kompleks jest odnowiony. Tam jest teraz galeria sztuki, są jakieś wystawy i jest tam też na miejscu restauracja, można się czegoś zimnego napić. Cały teren spacerowy też jest bardzo ciekawy. Jeżeli naprawdę bardzo się śpieszycie, to zobaczcie chociaż tą Wyspę Młyńską. Jesteśmy przy remoncie opery. Tak to wygląda teraz, lipiec 2024. Budimex coś próbuje robić. Za mną Wyspa Młyńska. Bardzo ładna pogoda, chociaż troszeczkę zapowiada się na burzę. Bydgoszcz wydaje mi się miastem takim zadbanym. Jest sporo miejsc, gdzie można sobie usiąść, jest ładnie po prostu. I to miasto jest chyba jednym z ładniejszych, które ostatnio widziałem. Szczególnie ta część przy wodzie. Zachęcam Cię do obejrzenia tamtego odcinka. Uważam, że jest ciekawy, uważam, że pokazuje fajną trasę. Jeżeli masz coś do dodania, to proszę napisz to w komentarzu. A w ogóle to zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. Dodaję tutaj moje przemyślenia z moich tras spacerowych. Pokazuję Ci, gdzie najczęściej ostatnio chodzę i gdzie bywam. Dodatkowo zachęcam do mojego Instagrama 1.adamb razem. W dzielnicy muzycznej jest bardzo ładny park i filharmonia. Słuchajcie, jakbyście się naprawdę nudzili w Toruniu, to zapraszam Was, pójdźcie sobie do parku Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy. Macie tam dużo cienia, fajne miejsce. Jest tam też na końcu ścieżki Filharmonia Pomorska, jest fontanna. Na samym początku była łuczniczka, też jej historia jest też ciekawa, jest to w ogóle oryginalna rzeźba, jej kopie są m.in. w Berlinie. Spędzicie taki jeden dzień w Bydgoszczy i od razu Wam się lepiej wróci do domu. A do Was, bydgoszczanie, mam pytanie. Byłem tutaj właśnie na ulicy Gdańskiej i taki ciekawy budynek, który na dachu ma orła. Wiecie może, co to jest za budynek? Oczywiście już się cieszyliśmy, że deszcz nas nie złapał, ale jak to zawsze w Bydgoszczy zapał nas deszcz. I zapraszam na Przy okazji jakieś spotkanko patriotów. nasze zgromadzenie 1 sierpnia. Oczywiście ja ten filmik tworzę głównie dla mieszkańców Torunia.